freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o Lidze Ozyrysa, bo jak już widzicie, pozostały czas chyba tu do końca, zostało 3 godziny, chociaż my już chyba znamy, jakby tak powiedzieć, play-offy, które już będą przede wszystkim kto wyszedł z grup, więc otwórzmy sobie harmonogram. Ogólnie w tym, jakby tak powiedzieć, nagraniach o Lidze Ozyrysa skupiamy się głównie na świecie Bastet. Czyli tam, gdzie my, czyli 3.090 graliśmy. No i tam, gdzie niestety potem odpadliśmy przed fazą playoffową. Niestety się nie udało, lecz tutaj no, śledzimy inne królestwa, jak sobie radzą. A także sobie dzisiaj poza tym przejrzymy, które królestwa jak mniej więcej jak tam wyszły, sprawdzimy ich punkty, sprawdzimy też ich statystyki ligowe. No i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Przypuszczam, że play-offy 1.16 będzie gdzieś za, nie wiem, czy za 3 godziny będzie już jakaś ogłaszana, czy po prostu to już jest, to się po prostu tak kończy w taki sposób, bo eliminacje, jak widzicie, no to eliminacje tutaj po naszej stronie akurat w tej sekcji 14, tam gdzie ja grałem, wyglądały tak. Potem niestety z tym Elevate Ragnarok odpadliśmy, czyli to był drugi skład 3.1.5.9, no niestety, ale to już wam o tym nagrywałem dlaczego i co się tam niestety podziało. Tutaj, jeżeli chodzi o sam harmonogram, no to możemy zobaczyć, jak wyglądało to w grupach, które już tam śledziliśmy ostatnio. Jak widzicie, 3.065 oczywiście na pełnym chillu wygrali 3 swoje, jakby tak powiedzieć, pojedynki. Drugie było Sokieti z 3.074. To jest dziwne, że to królestwo tak wysoko nie zaszło, bo jak ja pamiętam, to królestwo nie było jakoś nigdy tam brane bardzo pod uwagę. No ale najwidoczniej, jak tutaj zobaczycie po ostatnim meczu, no 3.065 miało z nimi ciężko i wygrało też moim zdaniem ledwo. Dobrze, że wygrali, bo na nich postawiłem. ale fajnie, że wygrali. Tutaj standardowo no 2.975 widzę, że no, te wszystkie tutaj jakiekolwiek mieli walki, no to wygrywali z pełnym chilloutem. 2.728 królestwo, które tam się troszeczkę znamy. Z nami króla, znam paru Polaków, co tam gra, też widzę, że gładko, tak widzicie po wynikach, w miarę gładko przeszli. Elevate Ragnarok tylko odpadł, to ci, co nas wyeliminowali znowu w TT, jak graliśmy. Tutaj bardziej przeszedł Polaris, Stars. No, najwidoczniej po prostu mieli dużo lepsze konta, to akurat była Elevator Ragnarok, to była druga szata, więc się nie ma co dziwić. Chaos Targaryen byli od początku traktowani jako takich, no 4. sojusz, który zostanie po prostu stłamszony, chociaż jak tutaj pooglądacie niektóre walki, no to Polaris Stars tu walczyło bardzo mocno z Elevate, żeby jednak nie skończyć na pożarciu, więc no szkoda, bo z jednej strony pamiętam, że nieźle grali. Tutaj w grupie D, jak widzicie, mamy już też klarowną sytuację. 2.906, 2.934 awansowały. Tutaj ich pojedynki, można powiedzieć, że tutaj było coś zaciętego. Tutaj to punktowo wygląda to nieźle. No bo ci, co wygrali, ci, co wygrali, to raczej na pełnym chillu wygrywali swoje walki, więc nie ma tutaj do żadnych opcji. Tutaj, jeżeli o Battle Banes, no to wygrali właśnie z pierwszą szatą 3.1.5.9. Dokładnie tak. Jeszcze zobaczmy, czy to tak było, czy ja coś nie przekręciłem. To było jakie? 0.4. No i tutaj wygrali minimalnie królestwo 3004 wygrało z 3.1.59. Jak widzicie, obydwa królestwa mają 4 gwiazdki, czyli no jakoś tam jest ładnie to prowadzone. Widać, że mają progres i to naprawdę wygląda. No i pytanie, czy nie awansować się awansują, nie? Bo tu punktowo to jak dobrze pamiętam, 2 wychodzą. Ja sobie tu już przeczytam jeszcze zasady, ale jak dobrze pamiętam, to chyba 2 wychodzą. No ale tu już był taki mecz na styku. 3.035 królestwo, które dość też dobrze znam, bo kiedyś z nimi tam pisałem, jeszcze jakieś 2 kawałka temu chcieli mnie do siebie ściągnąć. Też raczej widzę, że tutaj mieli tylko jedno właśnie z 3.1.7.6, mieli takie już cięższe góry do przebicia, bo tu widzę, że tu już minimalnie też wygrali. Więc jak widzicie, te grupy już były dużo bardziej wyrównane niż w eliminacjach. Tu może tylko jedna grupa była tak mniej wyrównana.
Kolejna grupa G, gdzie mamy 2748, mamy Królestwo 3069, które też kiedyś z nią grało KHK. No tutaj 3069 skończy na drugim miejscu, jak wyglądało ich tam starcie bezpośrednie z 748, 748 z 69, jak to wyglądało za 69? O nie, oni tutaj 69 rozjechali, no to 72, 748, no to bardzo mocno KD. Najwidoczniej po prostu rozegrali jak się dało. Chociaż no 3069 też nie należał do jakiś top. No i tu mamy nasza grupa, która najbardziej nas interesowała, bo to jest polska grupa, gdzie gra Jimbas Bob Squad 2973 i mamy 2658, Królestwo chłopaków, tam Storm, Couples. Zobaczmy tutaj, jak to wyglądało. Tutaj ogólnie chłopaki sobie widać, że już. No to może pamiętacie, bo ten mecz, bo my to razem ze Snowem transmitowaliśmy, znaczy to u Snowa była transmisja, a razem okomentowaliśmy ten mecz. Było to wszystko na styku, ale tutaj 2-6-5-8 jak mi się zdaje przychodzi dalej, no ale mogą mieć cięższy mecz, jak mi się zdaje przy dobieraniu. Ale przejdźmy jak to punktami wygląda. 86 na plusie, 140, tutaj wygląda ogólnie w tych punktach ze wszystkich, tu już wyglądają lepiej, tutaj 3.1.59 wygląda lepiej, tutaj też jest w miarę ok, tutaj wyglądają, no z tych wszystkich jako z drugiego miejsca, no to Kanikate wychodzą jako, no jako druga ekipa, więc nawet jeżeli nawet jakbyśmy tak porównali te wszystkie królestwa z drugiego poziomu, którzy by zakończyli miejsce na drugim, no to wyszli zaraz za 3.1.5.9 naprawdę punktowo bardzo ładnie. Więc no powiem wam, że jestem w szoku. Mam nadzieję, że tutaj zaraz wszystko się też nam potem te play-offy, to wszystko jak tu będzie ustawione pokaże i zobaczymy jak to będzie, no to już będzie taki totalny, jakby tak powiedzieć, wave na to wszystko, będzie naprawdę nieźle to wyglądać, już będziemy widzieć te, wiecie, drzewka play-offów, jak to wszystko fajnie się tam nagrywa, więc naprawdę bardzo fajnie, że chłopaki tutaj cisną i będą w jednej 16 w sumie, więc moim zdaniem to naprawdę będzie nieźle. Przejdźmy sobie do statystyk ligowych, bo tutaj chciałem coś powiedzieć indywidualnie, przede wszystkim chciałem zobaczyć jedną rzecz. Gracze turnieju, to jak widzicie, wiadomo 2798 będzie w miarę top 2975, zdobycie tytułów, kto oczywiście kto tam najbardziej punktowo wychodził najlepiej, ale bardziej chciałem już nie na to zobaczyć, że gracz turnieju, który został tylko na wyniki zabić. To jest właśnie 2975 wyniki, tu mamy ponad 2 miliony, to jest naprawdę dużo, gdzie drugi ma 896. Dziwne wyniki okupacji, czyli punkty. No tutaj 2748, no najwidoczniej widać, że wyglądają w tym momencie najlepiej 2748. 2975 wyglądają troszeczkę słabiej punktowo. Ciekawe jak się spotkają, jak będzie wyglądało to Kiwiki. Znaczy Kiwiki, przepraszam, tylko ta Arka. Liga Ozyrysa dokładnie, bo tutaj no, te dwa moim zdaniem będą dość ze sobą rywalizować. Zobaczmy sobie na wyniki prowiantowych. No i tutaj mamy Jamba Bomb Squad Fila. Gość, który robi naprawdę niezłe wyniki, jeżeli chodzi o zbieractwo. I oni to wykorzystali, nie wiem czy pamiętacie, że wykorzystali punktowo na właśnie na 2.6.5.8, kiedy z nimi walczyli bezpośrednio. I właśnie tutaj widać dlaczego też, nie? Jak te zbieranie też się tutaj opłaca, czyli mają pewnie jedną, dwie osoby wydzielone, które to będzie maksymalnie, wiecie, lecieć na swoich farmach, w swojej farmie i cisnąć, więc grają też pod tą taktykę typowo co punkty daje, czyli mają jakieś troszeczkę inne podejście do tego. Tutaj już widać, że niektórzy też podobnie, ale już tak mniej chyba tego używali skilla, ale to głównie moim zdaniem chyba, że głównie po to moim zdaniem to tak wyglądało. Z tego co przeglądałem, to oni w sumie przez cały czas z tymi talentami grali. Wyniki w Arce Ozyrysa. No to sam wynik w Arce Ozyrysa, no to nie będzie jakiś tam
zdziwiony, ale mamy Shadow Queen, która jest na 2658, bo ona też te arki tam za nie odpowiada w 2658, więc też jest tutaj w tych top 11 graczach. Jest też Gorilla z 2973 z Jimba Squad, czy Jimba's Bomb Squad, przepraszam. Więc też widać, że te arki tutaj też mocno lecą, ale co wam jeszcze chciałem zobaczyć, pokazać, to są uleczeni ich i mamy Kaplesa. Jest Kaples, pamiętam na tym pierwszym właśnie walce z Jumbo Squad bardzo dużo zużył tych przyspieszeń do leczenia, bardzo tu się starał, walczył, więc no widać, że no trochę tych przyspieszeń tam poszło leczenia i to bardzo, widzę, że Shadow Queen również. No to już jest taki etap, gdzie wiecie, już nie możemy sobie pozwalać na to, żeby nie wyciskiwać siebie maksimum, prawda? To już jest taki etap, gdzie już naprawdę musimy iść w coraz lepsze, jakby tak powiedzieć, poziomy naszej gry. I coraz lepsze, wiadomo, coraz bardziej się otwieramy taktycznie, też pokazujemy nowe taktyki, na tych, więc jak oglądacie czasem te walki, to sobie oglądnicie, oni co chwilę jakieś już tam nowe wprowadzają taktyki, wiadomo, że te najlepsze taktyki, najlepsze królestwa dopiero wiecie, później zastosują, prawda, ale teraz już się pojawiają niektóre fajne taktyki, żeby to już jakby tak popchać dalej, więc no, wygląda to nieźle, zobaczmy, co indywidualnie to wygląda tak, że a zobaczmy na sojusze, jak to wygląda. Gdzie jest nasze 2658? Top 10, więc widać, oni leczą. Nie, 2748 tak samo i 2975, no to są królestwa, które tu są, można powiedzieć w sumie, że te dwa królestwa to jest taka top 2, oni będą walczyć, mi się zdaje, o finał, chociaż no 2728 też, zobaczmy sobie może też na innych saldach, to są salda punktowe, a w uleczonych, przepraszam, 7. miejsce ma Kamikadze, ja sobie po prostu przeskoczyłem i tutaj w leczeniu jednak inne królestwa dominują, czyli 3074, Jumba's Bomb Squad, 2658 jest niżej, a tu mieliśmy saldo punktowe, jak punktami oni wygrywają, wyniki okupacyjne, top 3, Kamikaze jest na 9, tutaj są też na 9, wyniki prowiantowe, no to wiadomo kto na co gra, tutaj już chłopaki są troszeczkę niżej i dziewczyny, tak, wyniki w arce, tutaj są na 10. Tutaj już troszeczkę niżej w zabitych. Uleczonych są. I tak jakby patrzeć takie, wiecie, tutaj na te wszystkie, jeżeli sojusz, tak indywidualnie, nie? No to jak zobaczycie, no to chłopaki tak mniej więcej i dziewczyny z 2658, czy Królestwo 2658 i Polacy są. Tak się między tym 7 a tym 10 miejscem gdzieś tam kręcą. Może to jest też jakiś taki prognostyk, że oni skończą w tym, jakby tak powiedzieć, na tym poziomie. Fajnie by było. Życzę im jak najlepiej, ale no nie będę ukrywał, że tam top 3, top 4, top 5 nawet królestw, wiem, że są naprawdę mocni. 2728 grałem z nimi, mają bardzo dobrych dowódców, mają bardzo dobre jednostki i nie będę ukrywał, że oni tutaj mogą też wysoko zajść. Pytanie, nie wątpię, żeby zrywalizowali tutaj z 2975 albo 2748, ale są naprawdę bardzo, bardzo mocni. Nie będę mówił, że nie, bo no kurczę, no grałem z nimi, wiem co potrafią, naprawdę, wiem co ich lider potrafi, wiem co ich gracze potrafią, mają naprawdę super konta, naprawdę jest na czym tam grać, wiecie. No tu mamy też mniej więcej jakie ulubione umiejętności używają, zobaczmy sobie jak to wygląda w Kamikadze Kittens. No też widzę, że zaczęli tutaj w te zapasy iść. I też już zastosowali troszeczkę coś nowego. Przebiegła taktyka. To mieliśmy już, niektóre mieliśmy taktyki już do przeanalizowania, a zobaczmy jak grają najlepsi. No tutaj widzicie, że też więcej punktów energii. No tutaj już troszeczkę inaczej to grają, ale Jimba Squad. Tak, pokażcie mi Jimbasy. No właśnie, pełna energia. To jest właśnie to, gdzie używają tego, żeby jak najwięcej tych punktów zdobyć. No, tak to wygląda, no, nie ma co tutaj oszukiwać, to już widać, że tam jakby taka topka 10 się już w miarę układa. Dowódcy. Jacy dowódcy byli najbardziej używani? Mobilizacja Nevsky Justynian. Nie dziwi mnie to. Nevsky Joan,
trochę dziwi. Tarik Pakal nie, Ashur Ziliang, Ashur Henwan, Jusian Newski, no trochę mniej. 31 użyć. No widzicie, to praktycznie taka meta, jak jest normalnie na grze, jest używana. Czyli kawaleria tutaj głównie. Piechoty jest mało i też jest mało łuczników, chociaż mi się też, że łuczników to wygląda, no kawaleria i łucznicy bardziej. Garnizon, Newski i Joan. No tak, no bo w sumie porali potem zostają i to też nabija troszeczkę procentów. Typioliu, no to już jest ciekawe. Janziśka, Herakliusz, no to jest, wiem, że dość mocne. Tutaj niektóre to może być mylące, no bo niektórzy wiadomo, jak zrobią rally, jak były jakieś słabe KD, no to potem to zostawało. Bitwy polowe, o, to mnie bardziej interesuje, no to Newski Joan, Huo William, Liang Herman, Scipio Liu, Guan Scipio Liu, Aleksander, no czyli taka meta klasyczna, naprawdę klasyczna, czyli to co mamy w mecie normalnie w dowódcu, widzicie, że tutaj się bardzo dobrze sprawdza. O, mamy KO z Juliuszem Cezarem, ale to jest, przypuszczam, marszyk, który jest używany, wiecie, do szybkiego przejmowania. Jakby tak posterunków z tyłu. Prowiant. Sendokoku Joan Sendokoku Kleopatra, Joan Newski, tego już nie widziałem. No ale wygląda to nie, no też tutaj nie ma zaskoczeń, meta klasyczna, więc... Ale zobaczmy, kto nosi arki. Newski Joan, Newski Huo, William, KOK, Cezar, on w sobie tak, bo to też setup jest wykorzystywany do noszenia arki, nie tylko do przyjmowania posterunków tylnych. No ale jak widzicie, to akurat większość, to co byśmy tam przewidywali, to tak wygląda, więc naprawdę fajnie, że to tutaj się to rozwija, fajnie tutaj się to fajnie tutaj można zobaczyć, jak to wszystko wygląda na tych statystykach ligowych. Ranking, no to jak widzicie, zwycięstwa, porażki czy starcia, no tu są niektóre królestwa niepokonane, są dość wysoko, no to co dużo mówić, naprawdę już grają też trochę, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że te play-offy tutaj też dobrze posłużą i też tutaj chłopakom też pomogą w dalszej, jakby tak powiedzieć, walce i w dobrym dobraniu, tak mieli szczęście przy dobieraniu w wcześniejszych fazach, tak samo teraz, mam nadzieję, że im szczęście też dopisze. Tu mamy tak, faza grupowa, faza pucharowa, play-offy, play-offy z 3 rund, 4 eliminacyjnych, 32 sojuszy, ok, 32 sojusze, które zostały podzielone na 8 grup, po 4 sojusze w celu 2. Po zakończeniu tej rundy 2 sojusze z największą liczbą zwycięstw w tej każdej grupie przejdą fazy grup pucharowych. Jeśli kilka sojuszy w jednej grupie ma tyle samo zwycięstw, dalej wyższym saldem punktowym z 3 rund. Ok, czy te punkty, co przeglądaliśmy, czy zdobywają dodatkowe punkty, zostać przegrane, ujemne. Faza pucharowa, w fazie grupowej odbędzie się losowanie, które powinien przeciwników poszczególnych 1/16. Faza eliminacji będzie składać się z 4 rund. Finałów zwycięzca, rundy finałowe zyska tytuł świetnego czempiona. Czyli to już jest... Nie ma limitu na pomyłki, muszą chłopaki tutaj cisnąć do topki. Więc 1/16 można powiedzieć, że już jest osiągnięta. Teraz zostaje wyśrubowanie jak najlepszego wyniku. Tak to wygląda. Słuchajcie, naprawdę to wygląda fajnie. Liga Ozyrysa, nie będę ukrywał, jak nieraz oglądam, to dla mnie jest pełna czasem emocji, więc warto coś takiego sobie tutaj przelecieć, zobaczyć, więc tyle ode mnie. Dzięki, że ze mną jesteście, dzięki, że ze mną tutaj pomagacie rozwijać ten kanał. Przez cały czas, jakby tak powiedzieć, nakręcacie mnie do dalszego tutaj działania. Dzięki wielkie. No i cóż, za niedługo spotykamy się na Nowym Królestwie. Trzymajcie się, na razie, hejo. Siema, z tej strony Optimus ponownie. Słuchajcie, stwierdziłem, że dogram wam szybko, jakby tak powiedzieć, do materiału z Ligi Ozyrysa, który już wcześniej dla was nagrałem, że dogram małą informację dotyczącą playoffów i rozstawienie grup, czy rozstawienie par, bo ona się pojawia dokładnie wczoraj, więc fajnie by było, żebyście też mieli już taką dogłębną informację po tym, co wam nagrałem przy ostatniej lidze, że to nagrałem w lidze, jeżeli chodzi o Ligę Ozyrysa, tam dzień wcześniej, ale żebyście mieli jakby taką już taką całą wgląd w to. Słuchajcie, tutaj w świecie Bastet, jak widzicie, w kick, czyli 2, 6, 5, 8,
walczy na 2-9-3-4. No i powiem szczerze, że grają na dość mocne królestwo. Nie będę ukrywał, uważam, że grają na dość mocne królestwo. Wygląda to naprawdę tam u nich nieźle, więc będzie ciekawe to, ta potyczka. Kiedy oni tu dokładnie walczą? Za 5 dni o 13. Czy to chyba będzie niedziela? Czyli 13 czy 15 UTC. Jeżeli się uda, to może nawet się uda to skomentować ten meczyk. Zobaczymy. Więc no, życzę chłopakom powodzenia. Mam nadzieję, że przejdą to. Tutaj druga para jest 2-7-2-8 i walczą na 3-1-7-6. No i ja tutaj z całym szacunkiem do 3-1-7-5 ja uważam, że Mamba i ekipa z 2-7-2-8 to przejdą i pójdą dalej. No i tutaj w tym momencie, jeżeli będą ćwierćfinały 2-7-2-8 z 2-6-5-8, no tam mogą być naprawdę jeszcze większe ciężary, bo wiem, że Mamba mają bardzo mocne konta, nie? Jak na Arkę Ozyrysa, grałem z nim właśnie Kiwiki teraz i na Arce, jeżeli oni pokażą takiego skilla, jak pokazywali podczas gier tam, no to uważam, że będzie naprawdę nieźle. Najciekawsza chyba z tej strony ekipa rozstawienie, no to 3-1-5-9 Mind Team ich z 2-9-1-5, no lubię 3-1-5-9, mam tam znajomych, wiem jak grają, są naprawdę no kozakami, ale 2-9-7-5 uważam, że ich rozniesie, nie? Więc no wybaczcie 3-1-5-9, ale będziecie mieli no ciężki orzech, nie? Tam jest bardzo mocne KD, więc nie wiem czy jesteś na takim poziomie w tym momencie. Jeżeli chodzi o 3.065 i 3.069, nie wiem jak 3.069 się poprawiło po KVK 4, na którym graliśmy, ale wiem na co stać 3.030, 3.065, bo grałem z nimi KVK 3, 4 i 5, gdzie w KVK 5 byli naszymi sojusznikami. No nie będę ukrywał, dla mnie faworytem jest 3.065, oni tutaj no rozjadą ich, nie? Może nie jakoś bardzo mocno, ale no będą mieli przewagę, mają dużo mocniejsze konta, więc tą stronę już mamy mniej więcej w sieci Bastet. No i tutaj patrzymy na kolejną, mamy Jambas Bomb Squad, czyli ekipę, która wygrała grupę tam gdzie grali Polacy z 2658. Grają na 2708. No tutaj myślę, że Bomb Squad sobie da radę. Jest moje zdaniem, że no spokojnie dadzą radę sobie tutaj ograć Evo X. Druga ekipa, no to jest 2748, kolejny jeden z dwóch, można powiedzieć, takich mocnych faworytów obok 297, 29, tak, obok 2975, tak? No i oni grają tu na Polaris Stars. No nie, no to 2748 raczej to przejdzie i będzie w ćwierćfinale. I właśnie tam 2748 będzie grało z Jambas, jeżeli chodzi o ćwierćfinały. To jest w miarę prosta, moim zdaniem, tutaj do wydecydowania, kto dalej przejdzie, no ale mogę się też wiadomo mylić. 3035 w tym momencie są dobrani w Kiewiki z właśnie 2658, tam jeszcze nie znam jak oni są porozstawiani, bo się nie dowiadywałem jeszcze. I walczą na 2906. No uważam, że 3035 to przejdzie i będą w ćwierćfinale. Tu będzie bardzo ciekawa walka, bo tu mamy 3074 i mamy 3004 i szczerze 3074 nie widziałem ich jakoś tak mocno na KVK, może coś pozmieniali, ale robili bardzo widać tutaj, że 3065, którzy po drugiej stronie powinni mieć prostsze zadanie do wykonania, widać było, że mieli ciężko tam w swojej grupie z Society, więc może 3084 będzie jakieś w tej parze takim czarnym koniem, chociaż no 3004 też miało swoje dobre mecze i cięższe mecze, tak jak tutaj widzicie w eliminacjach już pucharowych, więc no tu może być też wyrównana walka, nie? W tej parze, więc no tak to wygląda na tą chwilę. Będziemy na bieżąco. Pierwsze walki za 5 dni, czy tam za
tak, gdzieś za 5 dni? Tak, za 5 dni co pokazywała, tu mamy, że 4. No to 4, bo może jeszcze przed, może będą grać, tak, bo w sobotę będą grać, no to tak, za 4 dni. Więc no, trzeba poczekać, trzeba, trzeba jakby tak powiedzieć być na bieżąco. No i będziemy też tutaj nagrywać ten filmiki, zobaczymy jak tam kolejne fazy pucharowe. Tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście i tak jak powiedziałem w poprzedniej dogrywce, którą wam wcześniej nagrałem, wspierajcie kanał, rozwijamy go dalej. Trzymajcie się, hej!